stillness left behind. Do you ever think of me and the love that's hard to Po 8 godzinach i 15 minutach dotarłem do Osaki, do Japonii. Przyjechałem w takim najlepszym momencie, dlatego że jest tak zwany Golden Week, czyli złoty tydzień tutaj. Dużo ludzi wypuszcza się na wakacje. Wszystkie noclegi są porezerwowane. Ceny trzykrotnie wyższe. Więc jadę do znajomego teraz. Idę na pociąg. Jadę w kierunku lotniska, pół godzinki. I u niego się zatrzymał, kolega z Indonezji. Mieszka tutaj w Japonii. Tu już dojechałem na stację Haruki. Tak jak widać, Nankai linia. I ten pociąg jedzie do lotniska, stąd. Także czekam tutaj teraz na kolegę. I have 4 or 5 Japanese friends like for hanging out, just dinner, yeah, outside, and then yeah. So it's very difficult. Yeah, this is what I heard. Like they work a lot. Yes. They work like 14, 16 hours. It's like when they can go just out, you know, with people. Yeah. Especially they work like 5 or 6 days, so you need one day to just get rest, you know. That's why, because you know, like my holiday, my boss only let me to get holiday or to visit Indonesia, so only 2 weeks. Yeah. Not more than 2 weeks. Yeah. So How long is the holiday actually when you work? Like 1 year is 12 or 10 until 12 days. Oh, yeah. It's given me like in my first year is 10 and then the second year 11. jedziemy do Koyasan z kabinem. 2 godziny jazdy z Osaki. Bilet kosztuje 1400 jenów. Tak jak wcześniej wspomniałem, transport w Japonii jest bardzo drogi. Także jedziemy tym pociągiem z Osaki, przesiadamy się w kolejny szybki. No jedziemy jakby w głąb Japonii. Jechaliśmy z kabinem do Koyasan. Jest godzina punkt 11, wyjechaliśmy o 9, czyli 2 godziny jazdy pociągiem z przesiadką. W zasadzie bezpośrednio. Całkiem inna odczuwalność temperatury. Chłodno tutaj, bo góry dookoła. No i zaraz jedziemy następną kolejką na górę. Kyosan. Wjeżdżamy na górę. Także jak widać jest dosyć wysoko. Nadal jedziemy w górę. Tak wygląda stacja w Koyasan. Będziemy zwiedzać, będziemy robili hajka tutaj, czyli wchodzili na szczyt. Jest kilka fajnych świątyń, fajne miasto, także zobaczymy jak to wygląda. Dosyć chłodno, świeci słońce, ale wysoko w górach, także trzeba mieć coś z drugim rękawem. There's no people here. Yes, not people here because the people going there with bus. By bus, yeah. We hike. It's such a nice walk. Tutaj jest informacja, że jest bardzo dużo niedźwiedzi w okolicy. Tu jest po japońsku, a tutaj po angielsku. Że mnóstwo ludzi widziało tutaj w okolicy, są świadkowie, że widzieli właśnie niedźwiedzie. No i żeby na nie uważać, tu jest instrukcja, co robić i jak robić, żeby gdzieś tam je bezpiecznie ominąć. W Japonii jest bardzo dużo węży, niedźwiedzi i małp.
dzikich małp, także tutaj można się tego spodziewać wysoko w górach. Pierwsza świątynia, tutaj się zaczyna szlak. Robi wrażenie, prawda? Camera was blocked like 3 times. I had to just restart it, take off the battery. That's why I just came back there. It's pretty cool. So to start. Zanim zaczniemy wspinaczkę, krótka przerwa po spacerze godzinnym prawie przy Family Marcie. Nawet śmiesznie wygląda, bo przy zwykłym supermarkecie takie miejsca są i stoły, że można sobie usiąść i zjeść spokojnie, także fajnie. No to zaczynamy stąd szlak. Mnóstwo pięknych świątyń po drodze, naprawdę robi wrażenie to wszystko. Oyasan w Japonii jest jednym z najpiękniejszych miejsc. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem, a zjechałem całą Azję. Także polecam wszystkim przyjechać, tutaj naprawdę warto. W zasadzie bardzo to podobnie wszystko do siebie wygląda, no ale jest bardzo nietypowe. Takie widoki są cały czas i to tak się idzie około, już idziemy około pół godziny, więc to nie jest jakiś tam metr czy dwa, tylko naprawdę kawał drogi.
place in Japan, like this one? One of these, and the second is in Kobe. In Kobe. Did you go like to north part of Japan, like Hokkaido, Sapporo? Yes. And is it different? Like people just doing their like ski, isn't it? Well, yeah, ski is we can doing ski everywhere place in Japan, even there have snow. Yeah, but this is like a popular spot. No, the popular in Hokkaido is like ice festival and lavender. Ice festival on February and lavender on summer. Yeah, you're right. So I have to cook in Indonesia. No. Yeah, you have to. You have to. You told me. Oh. Hontou ni arigato shimasei. Arigatou gozaimasu. Buno Nihonjin janai desu. Właśnie idę na rower, schodzę zjechać sobie okolicy zobaczyć. Arigatou gozaimasu. Sama Osaka ma zamek. No i miasto jak każde inne. Tyle co jest dobre tutaj to lokalizacja, dlatego że jest dużo połączeń, na przykład z lotniska Kansai latają samoloty do Azji, do Europy i do Stanów Zjednoczonych, także duży wybór lotów jest. Zamek Kishiwada pod Osaką, w okolicach lotniska Kansai niedaleko. Znalazłem to, czego szukałem. Tak jak widać, Lewisy, Lee i Edwin, sklep Kobayashi. No i w końcu udało mi się. Znalazłem mój rozmiar, proszę bardzo. 36, że idę kupić i stacja, jak widać silnik Mamiya. Przyjechałem z Haruki. Jestem praktycznie w centrum Osaki. Za chwilę będę brał kolejny pociąg do Osaka Station i z Osaka Station do Kyoto.
się dzieje, jak się nie ma biletu w Japonii. Ja na szczęście bilecik mam, ale najpierw idę do łazienki. Także tak wyglądają stacje pociągów. Kolejny pociąg, tym razem na Umedę. No i później przesiadka z Osaki. Idę z Umedy na Osaka Station i stamtąd też do Kyoto. Właśnie kupiłem w tym labiryncie bilet do Kyoto i godzinkę jazdy od Osaki, także fajnie, tak wygląda stacja. Właśnie idę na pociąg do Kyoto. Bilet kosztuje 560 jenów. Jedzie się prawie godzinę. Oto się pociąg rozhuśtał. Będziemy do Kyoto. Kyoto bardzo fajne miasto, taka perełka w Japonii. W zasadzie to takie miasto numer 1. Jeżeli się zapytacie Japończyka na przykład, co zobaczyć w Japonii, to pierwsze miejsce będzie właśnie Kyoto. I najwięcej można spotkać tutaj gejsz, ludzi chodzących gdzieś tam w tych tradycyjnych strojach japońskich, kultywujących kulturę, także jestem w samym centrum, bardzo fajnie. No i wypuszczam się na spacerek, tradycyjnie po japońsku. Bardzo lubię takie klimaty jak tutaj, bo akurat zobaczcie. Lubię obserwować miasto z takiej perspektywy, dobrej rzeczy. Bardzo lubię w Japonii. Kawa gorąca, jakieś fajne takie drożdżówki. No i fajna miejscowa tutaj. 俺はちょっと写真好きだね。Tutaj tak jak widać świątynia jakaś. Tutaj zobaczmy. Beznadziejna pogoda. Mam jeden dzień w Kyoto. Dzisiaj jadę o 1 rano do Tokio. Może przestanie, ale pada od wczoraj. Także pogoda jest jaka jest. No, Kyoto jest jednym z najpiękniejszych miast w Japonii, także szkoda, mam nadzieję, że przestanie. Jest dopiero godzina 12, także jeszcze cały dzień przede mną. Tak to się prezentuje od środka, a tutaj są pasaże sklepu. Dziwnie to wygląda, ale... No ale tak jest. No i jestem na Tokyo Station w centrum. Będę jechał na dzielnicę Asakusa, tam mam hotel. Asakusa. Tutaj w tej okolicy się zatrzymałem. O, tradycyjny strój, rzadko spotykany. Zwłaszcza tutaj w Tokio. A tuż obok
Słynna wieża w Tokio, czyli w budynku tej Sky Tower, tej wieży całej. No i tu co dla porównania, tak jak widzę, z Toronto, wieżę, którą miałem też szansę zobaczyć. Ta w Toronto ma 553 metry, stratosfera Las Vegas 350, Sydney 309 i w Tokio 634, więc jest, przebija te wieże wszystkie. No, jest najwyższa. Przy stacji Asakusabashi kieruje się w stronę Akihabary. Jest to taka fajna dzielnica elektroniczna. Mnóstwo sklepów piętrowych, takich ze sprzętem najnowszym. Do sklepu po 10 latach, do tego samego. Jestem na Akihabarze, w centrum handlowym. To jest taka dzielnica elektroniki. Tak wygląda sklep. No, ogólnie wszędzie jest to samo. Czy to Europa, czy Azja, tyle, że tutaj tego jest więcej. Trochę. No i być może jakieś inne zabawki, których nie ma w Europie, ale jakoś mi się nie rzuciło w oczy. Bo zbytnio nawet nie analizowałem tak naprawdę. No i tak wygląda Asakusa. Główna taka świątynia tutaj, przy wejściu na Asakusa. Tutaj takie stragany lokalne. Może jeszcze jakiś ostatni zakup przed wyjazdem. Także jesteśmy na dzielnicy Asakusa, cały czas Japonia, Tokio. Poznałem przed chwilą dziewczynę z Filipin, zaprasza mnie, jest spod Manili, także pewnie się tam trzeba będzie kiedyś wybrać.
Kurtki, które są wykonywane z tego materiału, jak robi się kimona. Z jakimiś tam różnymi wzorami japońskimi. Takie kurtki kosztują około 1500 zł. Taka cena średnio. No i bardzo fajna okolica tutaj.店内奥には取り出し物や訳あり商品もございます。箱だけでなく壁にかかっている商品もお気に入りJutro mam wylot do Polski. Także ostatni spacer. Jest dzisiaj 9 maja. No i zaczyna się taka nieco fajna pogoda w Japonii, deszczowa. Także w dobrym momencie wracam. No bo za bardzo bym nie skorzystał. Nie ma pogody, to nie ma zwiedzania za bardzo, także czas najwyższy po 7-miesięcznych podróżach wracać do Polski. 東松戸11時19分、新金谷11時25分、11時39分、成田駅から11時46分、空港大臣で成田第2第3ターミナル11時56分、終点成田空港成田第1ターミナルには
は11時57分の到着です。次の停車駅は東松戸でございます。Lotnisko w Beijing, w Pekinie, w Chinach. Czekam na lot do Warszawy, jest dopiero godzina 20:10, wylot mam o 3 rano, także kimnę się tutaj trochę, wziąłem prysznic, jest tutaj na lotnisku bardzo fajnie, można się odświeżyć. No i co, no i 6 godzin czekania teraz, internet nie działa w Chinach, tak sprawa wygląda, no ale tyle dobrze, że właśnie można się odświeżyć, można się przespać, tak jak widać. Wygodne dosyć takie siedzenia, także w oczekiwaniu na wylot.